Jestem gotowa. Jestem gotowa, dawaj to. To co, suchar? Suchar. Okej. Co ma fryzjer w lodówce? Nie wiem dlaczego pierwsze co pomyślałam berlinki. Dlaczego? Maszynkę. Dzień dobry. Witam serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Mam nadzieję, że zabraliście swoją kawkę lub herbatkę. Ja akurat dzisiaj mam kawkę w kubku z Jumbo. U nas jest taka promocja w Jumbo co roku na święta, że kiedy kupisz 2 kawy, masz kubek gratis, także polecam zobaczyć, jeżeli macie jakieś Jumbo koło siebie. Dzisiaj będziemy robić makijaż brzoskwiniowy, także zacznijmy sobie już od kremu pod makijaż. Ja tutaj standardowo używam sobie już tego z Ziai, tak jak ostatnio. Myślę, że jest świetnie nawilżający cały dzień, podkład trzyma się naprawdę świetnie. Także kiedy krem mamy już nałożony, możemy przechodzić może tym razem do oka, bo będziemy się trochę bawić cieniami. Fajnie by było, gdyby te cienie nam się jednak nie osypały, także zrobimy dzisiaj troszeczkę na odwrót. Zazwyczaj jednak robię twarz, natomiast dzisiaj zobaczymy, jak to wyjdzie. Także wezmę sobie korektor pod oczy, jako taką bazę pod cienie. Mam nadzieję, że ładnie to wyjdzie, bo trochę idę na żywioł dzisiaj z tymi cieniami. Jak nie rozłożę równo tego korektora, to te cienie będą wyglądać okropnie. Także bazę pod cienie mamy już zrobioną. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, ale dzisiaj mamy totalny świąteczny klimat. Ja nie wiem jak wy, ale świętami żyję już od początku grudnia. Także mamy i choineczkę, i świąteczny sweterek. Możemy lecieć dalej. Ja sobie lubię przypudrować trochę, chociaż tą górną część powieki, tą nieruchomą, żeby mi ten cień za daleko nie poleciał. Także użyję sobie do tego troszeczkę odrobiny pudru. I jeżeli lubicie taki świąteczny content, to serdecznie zapraszam na mojego TikToka. Tam są codzienne filmiki z otwierania kalendarzy. Mam nadzieję, że zerkniecie, zobaczycie. Będziecie mieli linka na pewno w opisie. I teraz możemy już przejść, skoro mamy tą bazę z pudru, możemy sobie przejść do pierwszego cienia. Ja sobie użyję tutaj takiego lekko pomarańczowego cienia z paletki NYX Ultimate. Polecimy sobie tym cieniem, myślę, że tak w miarę po całej powiece, takim większym trochę pędzelkiem. Nie będziemy sobie żałować, ale mnie teraz kusi, żeby sobie rozprowadzić ten cień palcem. Nawet nie wiecie jak. Dobra, myślę, że na razie tyle tego cienia starczy. W założeniu ten makijaż ma być taki w miarę szybki, także nie będziemy dużo cieni używać. I teraz sobie użyjemy cienia Relax z paletki Revolution. Jak się nazywa? Dam Wam w opisie. Także taki jasny brązowy, troszeczkę sobie wyblendujemy to przejście, żeby to też nie było takie mocne. Teraz nie wygląda to za dobrze, ale uwierzcie mi, coś z tego będzie. Teraz sobie możemy trochę... Kupiłam pędzelek. O Jesus, ja wszystko gubię. Tu jesteś. I teraz możemy sobie troszeczkę wyblendować to wszystko jeszcze takim w miarę czystym pędzelkiem. Ja akurat to robię tym, którym przypruszałam sobie tą górną powiekę pudrem. No jakoś to się łączy. Jak to wygląda z daleka? No całkiem przyzwoicie. I teraz na to, jako taki top, użyję sobie tego rozświetlacza z Catrice. I tu już myślę, że mogę sobie palcem go nałożyć punktowo, w miarę tak na samym środku. Jeszcze nikomu błysk nie zaszkodził. No, podoba mi się. Ładnie to wygląda. I teraz w miarę już tą górną powiekę mamy skończoną, także ja sobie szybciutko za kamerą zrobię drugie oko i przejdziemy do dolnej powieki. Będzie? Będzie. Dobra, także drugie oko mamy już tak w połowie gotowe. Teraz możemy sobie przejść do korektora pod oczy. Może najpierw troszeczkę przetrę sobie te wszystkie opady, które mi się tutaj zdziałały po drodze. Dobra, także standardowo sobie będziemy teraz czyścić dolną powiekę. Potem na ten korektor sobie jeszcze nałożymy troszeczkę cieni. I już teraz tym korektorem sobie troszeczkę wyrównuję też tą linię cieni, którą mniej więcej sobie już tworzyłam. Natomiast wiadomo, z cieniami też nie jest tak łatwo, żeby zrobić sobie ładną linię. Tak Wam powiem, że jeszcze kiedyś się bawiłam w te wszystkie pędzelki, wyrównywanie pędzelkiem tym korektorem, ale skoro mamy gąbeczkę, ona jest w miarę równa, po co tracić czas? No i mamy to. Także teraz możemy sobie przejść do cieni. Na dolną powiekę będę znowu używała tego
pośredniego brązowego cienia, którego używałam na tą górną powiekę. A jeszcze pozwoliłam sobie troszeczkę wcześniej dodać więcej błysku na to pierwsze oko, jakoś tak mało mi było. Mam wrażenie, że te najprostsze makijaże zawsze wyglądają najładniej. Nieważne ile byś siedziała przy tym, to i tak wszystko wygląda podobnie. Dobra, i teraz możemy sobie jeszcze nałożyć takim mniejszym pędzelkiem też ten błysk na dolną powiekę. Póki jeszcze nie mamy podkładu, żeby to się wszystko nie osypało. W ogóle ten rozświetlacz z Catrice jest naprawdę świetny, tylko on jest suchy, więc na policzki jest fajny, ale tak na powiekę trzeba z nim bardzo uważać, żeby Wam się nie osypał na resztę twarzy. Dlatego też robię to teraz, zanim mam podkład, żeby w razie czego móc uratować sytuację w miarę szybko i bezboleśnie. A na święta się musi błyszczeć. Wszystko się będzie błyszczeć. I możemy w zasadzie jeszcze troszeczkę takim cieńszym pędzelkiem dołożyć sobie jeszcze tego brzoskwiniowego, pomarańczowego, żeby przyciemnić tą dolną powiekę, chociaż z tego zewnętrznego kącika. No i chyba już jakoś to wygląda, nie? Myślę, że już powoli możemy przechodzić do twarzy. Tu chyba będziemy się trochę bardziej bawić, bo ostatnio właśnie miałam taki fajny róż w kalendarzu adwentowym z Catrice, także nie mogę się już go doczekać, aż go trochę pomacam. I teraz tak, ja sobie przejdę już teraz do podkładu. Korektor już mam nałożony, także tym się nie muszę martwić, chyba że w jakieś strategiczne miejsca, wiadomo. Zrobimy sobie barwy wojenne. No szpachla będzie jak to lala. Ja tak normalnie sobie nakładam tak jedną pompkę tego podkładu, jak potrzebuję więcej, to czasami dokładam, ale wydaje mi się, że ten podkład jest na tyle rzadki, że ta jedna pompka w zupełności wystarcza. Klep, 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 klep. No i z podkładem od razu to lepiej wygląda. Chyba się nie odcina nigdzie. Chyba będzie ok. I czy ja mówiłam, że nie będziemy już używać korektora? Nic bardziej mylnego. Teraz będziemy sobie rozświetlać te główne części twarzy. Ja sobie zazwyczaj daję troszeczkę na brodę, między brwi, a tutaj jeszcze sobie damy troszeczkę na te kąciki od nosa. A teraz śmiesznie to wygląda. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, jeżeli chodzi o ten korektor, to na jakieś takie większe niedoskonałości trzeba położyć ze dwie warstwy, jak nie 3. No niestety nie kryje jakoś tak specjalnie, więc jeżeli chodzi o rozjaśnienie jakichś okolic albo po prostu potoczy, jest świetny, naprawdę. Ale jeżeli macie jakieś niedoskonałości, to polecam bardziej kryjące te korektory, bo ten niestety nie daje rady. No jakoś coś tam przykrył, widać wciąż. Ale no cóż, jesteśmy tylko ludźmi. Dobra, i co? I teraz możemy sobie przejść do konturowania, jak zwykle. Dobra, teraz sobie trochę wykonturujemy jeszcze nos, tak minimalnie. I też nigdy nie zależy na tym, żeby ten nos wykonturować, bo mam wrażenie, że jego się nie da wykonturować jakoś specjalnie ładnie. Ale fajnie jest też ocieplić sobie, bo jak robisz konturowanie całej twarzy i zostawiasz ten nos, to ja mam wrażenie, że on wygląda jak wycięty w Photoshopie. Także fajnie jest sobie dać troszeczkę tych ciepłych kolorów też na ten środek twarzy. Może sobie piegi zrobimy jeszcze do tego. No, myślę, że piegi fajnie będą wyglądać. Taki jesienny vibe tutaj będzie. I co teraz? Możemy przejść w końcu do tego różu. Także zobaczymy sobie, jak to będzie. O Jezu, ja tak się cieszyłam, że jest taki ciemny. Się wyblenduje tu, się wyblenduje tam, jakoś to będzie. Poklepiemy, poklepiemy. Coś z tego wyklepiemy na pewno. Jezu, piękny jest. Ja Wam powiem zaraz. To ma kolor. Jeżeli to ma kolor, a go nie widzę, to na pewno też będziecie mieli w opisie. Ale matko, jaki on jest piękny. Dobra, przechodzimy teraz jeszcze na drugą stronę i teraz mam nadzieję, że dam tyle samo i nie będę wyglądała, jakby ktoś mnie pobił. Co uważacie? Za dużo? Za mało? Bym jeszcze trochę dała. Przepraszam, choinko. No nie wiem, mam wrażenie, że jakoś mało tego różu. Ale to może dlatego, że ja jestem uzależniona od nakładania różu, więc może ja już to zostawię. I teraz możemy sobie leciutko przypudrować naszą twarz. Dzisiaj sobie użyję pudru z Maybelline Fit Me, ten matowy, już resztkę. A myślałam, że jest wieczny, naprawdę. Używam go już tyle czasu i myślałam, że on się nigdy nie skończy. Teraz jest taka moda, żeby nakładać ten puder w małej ilości, tylko w strefę T. No u mnie to się nie sprawdza, ja się strasznie wyświecam w ciągu dnia, więc ja muszę mieć puder na całej twarzy w dużych ilościach, bo po paru godzinach i tak będę wyglądała, jakbym tego pudru nie miała. Także sobie go nie żałuję. I teraz, żeby różu było mało, to dołożymy sobie jeszcze kolejną warstwę różu, tym razem z długowiecznej paletki, również z Rimmela, tak żeby było mnie widać po prostu z kilometra. Jak tak, parę lat nie nosiłam w ogóle różu. Jak tak, to pokochałam i noszę go codziennie. I już teraz możemy sobie też przejść do tego rozświetlacza z Catrice, którego używałam też na górną powiekę. I jego też sobie nałożymy w dużych ilościach. Jeżeli oko jest w miarę delikatne, to już
już z twarzą chyba myślę, możemy sobie troszeczkę więcej pozwolić. Tak jak mówiłam, on się dość sypie i pyli, także ja bym na waszym miejscu troszeczkę z nim uważała. Ale jaki on blask robi, to jest dosłownie złoto. Jak lubicie się błyszczyć, polecam. Ja sobie go daję tutaj na kości policzkowe, dam go sobie też troszeczkę na nos i na łuk kupityna. Dobra, i teraz możemy sobie jeszcze zrobić w międzyczasie brwi takim żelem bezbarwnym, że też sobie tutaj to wezmę lustereczką. Mam nadzieję, że cokolwiek będziecie widzieć, ale to i tak jest bezbarwny żel tylko, żeby w miarę mi się trzymały te włoski. No myślę, że brwi mamy już skończone, więcej chyba nie muszę nic robić. No i teraz możemy sobie zrobić te piegi. Jezu, dawno nie robiłam piegów, ale jestem podekscytowana teraz. Także ja sobie biorę taki skośny pędzelek jak do kresek. Używam sobie takiego w miarę jasnego brązu i robię sobie kropki. Po prostu kropki. Jak wyjdzie jakieś za mocno, zawsze można sobie tu troszeczkę palcem doklepać albo gąbeczką. Jakoś to wygląda na razie. Chociaż nie wiem, czy ten rozświetlacz nie odbija całego światła. Myślę, że przez ten rozświetlacz już w ogóle nic na tym makijażu nie będzie widać. Czegokolwiek bym nie założyła, nie nałożyła. No i wiadomo, trzeba pilnować też tego, żeby te kropeczki, te paćki nie były takie równomierne. Bo wtedy będziemy troszeczkę wyglądać, jakbyśmy sobie nałożyli sztuczny filtr z TikToka, ale te stare filtry, które jeszcze nie były takie realistyczne. Też takie filtry były na Snapchacie. Czy pamiętacie Snapchata? Czy ktoś jeszcze z niego korzysta? Robiłam sobie wielką kropkę pod okiem. Dobra, uratowałam. Właśnie dlatego robię piegi cieniem. Co by się nie stało, jakiej kropki bym sobie nie zrobiła, jakoś się to da uratować w miarę szybko. Też widziałam, że dziewczyny robią sobie piegi takim sprayem do włosów, do odrostów. Tego bym się chyba bała. Ja bym zrobiła sobie cały makijaż i na to bym sobie to zrobiła. I jeszcze do tego bym sobie psiknęła to na twarz, tak, żebym miała całą brązową twarz, to bym się chyba popłakała. Ale spróbuję kiedyś. Chyba że na przykład przed makijażem oka to zrobić. Nie wiem, jeżeli macie doświadczenie z robieniem w ten sposób piegów, to dajcie mi znać w komentarzach. Będę bardzo wdzięczna, bo może faktycznie się przekonam. To na pewno też jest troszeczkę szybsze. I widziałam, że bardziej naturalnie to też wygląda. I tak sobie ciepamy na twarzy. Można dodać trochę więcej. I co uważamy? Widać to jakoś? Ja też sobie lubię zrobić trochę tych piegów tak między brwiami, trochę na czoło. Wtedy to jakoś się tak spina wszystko ze sobą. Kiedyś sobie zrobiłam taką kropkę, dosłownie na samym środku i nie potrafiłam tego zmyć. Wtedy to dopiero mi się płakać chciało. No i myślę, że jakoś już to wygląda. I teraz sobie jeszcze szybciutko zrobię tylko rzęsy za kamerą. Będę sobie używała tego tuszu z L'Oreal Pandora, brązowej oczywiście wersji. Jestem już z powrotem. Tak prezentuje się ten tusz w dwóch takich cieniutkich warstwach. I myślę, żeby już dopełnić ten makijaż, możemy sobie przejść do pomadki. Ja tutaj akurat będę korzystała z konturówki i pomadki z Catrice. Myślę, że taki fajny nudziak by się tutaj fajnie wstrzelił. Konturóweczka to jest, kolor to jest C01. O ile dobrze to sprawdziłam. Jeżeli to nie jest C01, a nie, to wytnij po prostu. Dobra? No i powiedzcie, czy ta konturówka nie jest idealnym kolorem? Przecież to wygląda, jakby to był dosłownie minimalnie ciemniejszy kolor moich ust. Tak pięknie się wtapia, że to jest po prostu poezja. Jest mięciutka, także polecam, jeżeli szukacie takiego koloru, żeby nie było za bardzo widocznie, wiadomo, czasami lubimy sobie troszeczkę wyjechać za ten kontur, to myślę, że to jest idealny kolor właśnie do tego. I teraz przejdziemy sobie już do pomadki z Catrice. Ona jest bardzo błyszcząca, więc może nie będę Wam pokazywać, bo ona naprawdę wszystko odbija. A jest to kolor, nie wiem jaki to jest kolor, bo nie jest tutaj nic napisane, ale jeżeli zobaczycie złotą pomadkę od Catrice, która po prostu bije światłem stąd do Warszawy, to jest ta. No i co myślimy? No ta pomadka jednak troszeczkę jest za chłodna do tego makijażu, ale już uznajmy, że może być. A nie dałam sobie rozświetlacza na nos i co? I nie przypomnieliście? No ja nie wiem, że ten rozświetlacz na nos to już sobie tak palcem daję w miarę po grzbiecie i tak troszeczkę na koniec. Też bardzo ładnie światło odbija. Także w ten sposób wygląda już skończony makijaż. Plusem ogromnym tego makijażu jest to, że jest szybki, łatwy. Można to zrobić nawet w aucie. Prawda jest taka, że użyłam tutaj 2-3 cieni. Można je nałożyć nawet na szybko palcami i tak to będzie wyglądało świetnie, przez to, że nie są one też bardzo ciemne. Mam nadzieję, że w przyszłości lub niedługo spróbujecie odtworzyć ten makijaż. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj już za oglądanie. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie komentarz, kciuka w górę i obserwację. Życzę miłego wieczoru. Pa, pa. Człowiek mam, człowiek mam. Człowiek mam.